Hej, od zera do miliardera. Tak, są takie historie takich ludzi, którzy faktycznie od nieposiadania, urodzili się bez pieniędzy, w biednych rodzinach, a doszli do tego, że te miliardy mają. Dzisiaj opowiem Ci historię takiego pana, co niektórzy jak znają to, co widać w tle, to już pewnie się domyślają, o co chodzi. Pan, który urodził się w 1944 roku, najpierw pracował, jak skończył studia, pracował w firmie, o ile pamiętam, Unilever i sprzedawał pastę do zębów, sprzedawał proszki i był, ci co twierdzą, że był naprawdę rewelacyjnym sprzedawcą. I z racji pracy pewnego dnia znalazł się w Tajlandii, zobaczył tam coś, właśnie zaobserwował. Zaobserwował, że Tajowie zamiast na śniadanie, na dzień dobry, tak jak Europejczycy mają w zwyczaju pić kawę, to pili sobie jakiś z buteleczek, coś sobie tam pili. I tak zaintrygowało go to, sprawdził, co to takiego jest w tym napoju, dlaczego oni to akurat piją, a nie starą, poczciwą kawę. A pili coś takiego, co się nazywało czerwony bizon. I jak sprawdził skład tego napoju, tam było dużo tauryny, było dużo kofeiny. Poszukał producenta, kto to produkuje i się z nim dogadał, bo było to sprzedawane tylko i wyłącznie w Tajlandii, a on poszedł do producenta, żeby po prostu wykupić, żeby mógł to sprzedawać na cały świat. I faktycznie dogadał się, kupił 49% udziałów, zapłacił za to duże pieniądze, więc te pieniądze musiał mieć, żeby to kupić. Nie powiem Ci, jak te pieniądze zdobył. Są tacy, którzy twierdzą, że po prostu z tego, jak był doskonałym sprzedawcą, sobie po prostu tyle odłożył. Czy wziął kredyty, nie wiem. Może ktoś w komentarzu napisze dokładnie, jak to było. Niemniej stał się właścicielem 49%, nie większościowym, ale do tej pory ma te 49%. Drugie 49% ma ten pierwotny właściciel i 2% ma syn tego właściciela. I ponieważ miał zespół sprzedażowy, sam się znał na sprzedaży, zaczął się tym zajmować, sprzedażą tego napoju na cały świat. Jak jeszcze nie wiesz, o co chodzi, chodzi o Red Bulla. Ja jestem naprawdę pełen podziwu do tego pana. To mało powiedziane, jestem pełen podziwu, bo zrobił coś niesamowitego, dlatego że on produkuje tylko jeden produkt, sprzedaje tylko jeden produkt i w zasadzie, jak powiedziałem Ci markę, to nie ma osoby, która by nie słyszała o tej marce. Dlaczego? Dlatego, że firma Red Bull tak naprawdę nie jest firmą, która produkuje napoje energetyczne czy napój energetyczny, tylko firma Red Bull jest firmą reklamową. I w firmie Red Bull pracują tylko i wyłącznie specy od marketingu, specy od reklamy, od PR-u i zajmują się tym, co zrobić, żeby więcej tego produktu sprzedawać. A sam produkt produkują, po prostu zlecają produkcję firmom na zewnątrz. Nawet nie jest jedna firma, która dla nich produkuje, tylko jest kilka firm zewnętrznych, które dla nich produkuje. Oni zajmują się reklamą. Ja jestem pełen podziwu, że właśnie skupili się na jednym produkcie, bo popatrz, jest Pepsi, która ma różne wody, ma batony, ma całą gamę, nawet chyba firmę od płatków śniadaniowych. Ma całą masę asortymentu i przez to, jak ma kilkanaście, kilkadziesiąt rozmaitych produktów, to ciężko im skupić się na tym, żeby ten jeden tak mocno rozwijać. A widzisz, Red Bull doszedł do tego, że ma ponad 70% udziału w rynku. Właściciel firmy Dieter, widzisz, nawet ciężko jest wypowiedzieć jego nazwisko, Dieter Mateschitz, jest wart dzisiaj około 12 miliardów dolarów. Zarobił 12 miliardów dolarów na napoju energetycznym. Jak popatrzysz na rynek polski, jest dwóch panów, którzy się spierają ze sobą od 10 lat o inny napój energetyczny i obaj zarabiają też na tym ciężkie pieniądze. Widać, trafili na niszę, na którą jest zapotrzebowanie, ale jak pojedziesz do Austrii i zapytasz o polskie, pójdziesz do sklepu, nie kupisz polskiego energetyka, a austriackie jak najbardziej kupisz. 70% udziału w niektórych krajach to jest 90% udziału w rynku, to jest po prostu szokujące. Szokujące są akcje reklamowe, bo widzisz, była chyba lata temu akcja z skokiem, ze spadochronem z najwyższej wysokości, żeby pobić rekord. I właśnie Red Bull przygotował kapsułę, wydał na to wydali na to miliony dolarów
i wszyscy z branży i nie tylko się z nich śmiali. Dosłownie się z nich śmiali, jacy idioci wydają pieniądze na takie głupoty. A potem, po tym skoku, jak podliczono w ilu mediach znalazła się marka Red Bull, ile razy właśnie pokazywano zdjęcie, gdzie to wszystko było oklejone logotypem, to gdyby chcieli w tylu mediach zaistnieć, zapłaciliby miliardy. Więc po prostu, nie wiem, jakieś nadprzyrodzone umiejętności docierania do mediów i działania z tym. Jak prowadzisz firmę, to i masz problem, jaki wybrać produkt, nad czym takim, co rozwijać, to niech Ci da do myślenia firma właśnie Red Bull, która skupiła się na jednym produkcie. Ja widzę sam po sobie, że to nie jest takie proste, bo jak jedną rzecz się dobrze robi i fajnie się sprzedaje, to potem chce się kolejną, ale mi samemu przychodzi do głowy, jejku, a może by tak faktycznie skupić się tylko, widzisz, zasadę Pareto zastosować i wyciąć produkty, które się średnio albo słabo sprzedają, a zostawić tylko i wyłącznie właśnie takie gwiazdy. I w sumie jak popatrzysz jeszcze na Steve'a Jobsa, jak go wyrzucili z firmy, a potem z powrotem wrócił do Apple'a, to pierwsze co zrobił, to zrobił właśnie porządki w firmie, bo firma już miała gamę szeroką produktów, które się średnio sprzedawały albo się w ogóle nie sprzedawały. I pierwsze co zrobił, to wyczyścił produkty tak, że zostało ich tak, że można było na palcach dłoni policzyć. A widzisz, dzisiaj firma też w zasadzie produkuje z 4 rodzaje telefonów, z 3 rodzaje iPadów i chyba z 2 czy 3 rodzaje komputerów i tyle. I tylko na tym się skupia i na tym się rozwija. Więc widzisz, skoro wielcy, skoro potężni dzięki temu dochodzą do tego, że zdobywają praktycznie cały rynek dla siebie, no to może być w tym metoda. Warto sobie to przemyśleć. Nie powiem Ci wiele na temat samego właściciela Red Bulla z tego względu, że on bardzo mocno się ukrywa, niespecjalnie udziela wywiadu, więc trudno powiedzieć do końca o tym, co takiego spowodowało w nim, jakie cechy charakteru czy jakie nawyki spowodowały, że no, osiągnął tak niewiarygodny sukces. Jeśli wiesz o czymś takim, jak najbardziej napisz w komentarzu, bo skorzystają z tego inni. Chcę wrócić teraz do konkursów, jakie robiłem w tamtym roku, samochodowych, tylko chcę to zrobić w inny sposób, jak do tej pory robiłem, bo od następnego odcinka, nie, nawet od tego odcinka, będzie do wygrania albo spotkanie ze mną, albo przejażdżka którymś z moich samochodów, albo może któryś z klubu super samochodów. Tylko nie na zasadzie dla osoby, która w tym konkretnym odcinku napisze komentarz, bo chcę zwracać uwagę nie na kogoś, kto raz wyskoczy, tylko mam program, który mi pokazuje, kto był najbardziej aktywny w ostatnim miesiącu, jeśli chodzi o dawanie lajków, o dawanie komentarzy. Więc dla tych osób, które mnie subskrybują, jeśli nie subskrybujesz do tej pory mojego kanału, to tam na dole jest taki czerwony przycisk zasubskrybuj, to będziesz dostawał powiadomienia, jak są nowe filmy. Te osoby, które lajkują i te osoby, które piszą komentarze, to wybiorę na początku każdego miesiąca wybiorę 4 osoby w takim wypadku, żeby było na cały miesiąc i będzie albo godzina spotkania ze mną, gdzie pójdziemy sobie powiedzmy zjeść coś dobrego do super knajpy, albo przejażdżka samochodem i sobie wybierzesz którym samochodem. Tak to zrobimy. Do usłyszenia za tydzień. Hej!